Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, uczestniczymy w uroczystościach 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przed nami centralne wydarzenie tego jubileuszu. Uroczysta msza święta sprawowana w prastarej Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. To najstarsza katedra Polski. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, legat papieski na uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Natomiast homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Bardzo gorąco widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja zapraszam w tym szczególnym dniu do bycia razem. Drodzy Państwo, oczekujemy na rozpoczęcie uroczystej liturgii. Przypomnę, że przewodniczy jej legat papieski, jego eminencja Pietro kardynał Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Ksiądz kardynał Pietro Parolin, legat papieski, w październiku 2009 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W sierpniu 2013 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Urząd ten oficjalnie objął w październiku 2013 roku. Od lutego 2014 jest kardynałem Świętego Kościoła Rzymskiego. To już druga uroczysta celebra. Procesja zmierza do katedry. Na czele krzyż. Krzyż, który stanął na tych ziemiach w roku 965 wraz z przybyciem księżnej czeskiej Dąbrówki. I od tego momentu, a szczególnie chrztu, na zawsze jest znakiem obecnym na naszej ziemi, choćby w tylu licznych kapliczkach stawianych przez naszych przodków i obecne pokolenia. Zapraszamy do wspólnego przeżycia liturgii.
nomine Patris et Filii et Spiritus W Sancti. imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pax Amen. vobis. Pokój z wami. Podczas swojej pielgrzymki Ojciec Święty tutaj, Jan Paweł II, powiedział: zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, lecz także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Tej najstarszej polskiej katedrze, siedzibie pierwszego biskupa Jordana, posłanego do Polan, dzisiaj w 1050. rocznicę chrztu Polski jest z nami legat papieski, ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, któremu papież Franciszek powierzył przewodniczenie tym uroczystościom, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni i jak najserdeczniej witamy Jego Eminencję w poznańskiej katedrze. W miejscu, gdzie przed 1000 lat z górą zaczęły się dzieje narodu, państwa i Kościoła, pragnę powitać także pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę razem z małżonką. Słowa powitania kieruję pod adresem nuncjusza apostolskiego w Polsce księdza arcybiskupa Celestino Migliore, wszystkich przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, Episkopatów Europy i spoza Europy, księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, wyższych przełożonych zakonnych, przełożonych polskich misji katolickich za granicą, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. W poznańskiej katedrze witam również pana marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, którzy z niezwykłą gotowością i szybkością podjęli pierwszą w historii decyzję o przybyciu Zgromadzenia Narodowego do Poznania. Serdecznie witam również panią premier Beatę Szydło. Witam wszystkich posłów, senatorów, członków korpusu dyplomatycznego, rektorów i profesorów wyższych uczelni w Polsce. Wreszcie witam wszystkich wiernych, którzy w tym historycznym miejscu pragną wspólnie modlić się o dobro naszej ojczyzny i Kościoła oraz dziękować Bogu za 1050 lat chrześcijańskiej tożsamości na naszej ziemi. Pozdrawiam wszystkich uczestników transmisji telewizyjnych i radiowych i proszę Jego Eminencję o przewodniczenie mszy świętej w intencji dziękczynnej za 1050 lat obecności Chrystusa na polskiej ziemi. Słowa powitania wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, gospodarz dzisiejszych uroczystości. Eminenze, Eccellenza Monsignor Stanisław Gondecki, Arcivescovo di Poznań, cari fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, Signor Presidente della Repubblica, distinte autorità, fratelli e sorelle nel Signore. È una grande gioia per me stare qui con voi oggi in questa antica e bella cattedrale dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo per la celebrazione della Santa Messa.
vi porto l'affettuoso saluto e la benedizione del Santo Padre Francesco, che vi assicura della sua vicinanza spirituale e della sua preghiera. Eminencje, ekscelencje, drodzy bracia w kapłaństwie, ekscelencjo księże arcybiskupie Stanisławie Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, panie prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, dostojne władze, bracia i siostry w Panu. To dla mnie wielka radość, że mogę tu dzisiaj być, w tej starożytnej i pięknej katedrze pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła na mszy świętej. Przywożę wam gorące pozdrowienia i błogosławieństwo papieża Franciszka, który zapewnia was o swojej duchowej bliskości i modlitwie. Z kolegiaty poznańskiej Bazyliki Matki Bożej Nieustającej Pomocy została przyniesiona łaskami słynąca ikona nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest to kolejny etap w jej wędrówce, podczas której nawiedza wszystkie polskie diecezje. Podczas procesji szliśmy z ikoną, z Maryją, a może lepiej byłoby powiedzieć, że to Maryja szła z nami jako nasza najlepsza opiekunka i orędowniczka. Ona rzeczywiście zawsze była z nami, we wszystkich czasach, tych dobrych i tych złych. Procesja do katedry nabiera w tym kontekście wymiaru symbolicznego. Jasnogórska Pani szła z nami, towarzyszy nam także w tych obchodach jubileuszu 1050-lecia chrztu otrzymanego przez Mieszka I, pierwszego władcy Polski. Maryja jest obecna w tym momencie historii i dzieli z nami nasze troski i radości. Dobrze jest zdawać sobie sprawę, że przeżywamy ten jubileusz razem z nią. Obecność Matki Bożej w obchodach jubileuszowych jest kolejnym potwierdzeniem, że naród polski zawsze dostrzegał jej obecność w swoich losach i w swojej historii. Ona była i nadal jest wśród nas i z nami w każdej chwili. Matka nigdy nie opuszcza swoich dzieci, a w szczególności, gdy potrzebują jej pomocy. Ona jest matką naszego pielgrzymowania. Razem z polskim narodem przemierzała szlaki, nie zawsze proste, wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ubolewała i cierpiała, kiedy ktoś się gubił po drodze, tak kiedyś, jak i obecnie. Jak na Kalwarii Maryja została pod krzyżem, nad którym został przybity jej Syn, tak pozostaje również na drogach naszej historii, naznaczonych wieloma bolesnymi wydarzeniami. Jako Matka Miłosierdzia udzielała nam pomocy, ukazując właściwy kierunek. Matka, która nigdy nie ustawała w ukazywaniu miłosierdzia, nigdy nie przestała wstawiać się za nami. Zawsze towarzyszyła nam w drodze. Dzisiaj w procesji przeszliśmy kolejny etap tej drogi razem z nią. Przed nami czekają nas jeszcze inne wydarzenia, dalsze jubileusze. Prośmy Maryję, aby nam towarzyszyła zawsze, aby była z nami na szlakach, których jeszcze nie znamy, abyśmy potrafili poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami i wymaganiami teraźniejszości i przyszłości. O Matko i Pani nasza, prosimy Cię, bądź z nami przez cały czas, wspieraj i ratuj nas. Surka. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad Uznajmy sacra przed Bogiem, mysteria że jesteśmy celebranda. grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Confite ora Deo omnipotenti et vobis Spowiadam się Bogu fratres, Wszechmogącemu, quia peccavi nimis że bardzo cogitatione, zgrzeszyłem myślą, mową, opere, uczynkiem i commissione. zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
excelsis Deo. Oremus. Deus, Módlmy mirabile się. consilii universa disponis, Boże, Ty rządzisz całym światem. Przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą Ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Qui vivit et regnat cum tecum cum Spiritu Sancto per omnia saecula saeculorum. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Usłyszałem Pana mówiącego do mnie: Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce, ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość. I to, że złych nie możesz się znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i poprzednie czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.
A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia. Niech łaska Twa i wierność zawsze mnie strzegą. Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia. Przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Oto słowo Pańskie.
Księgą Ewangelii w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie zabitym i zmartwychwstałym. Chrzest Mieszka I to wydarzenie źródłowe w dziejach Polski. Wydarzenie źródłowe dla tożsamości i duchowości naszego narodu. Wydarzenie, z którego nasz naród może obficie czerpać inspirację i natchnienie. W związku z tym rozważaliśmy wczoraj w Gnieźnie treści, jakie niesie ze sobą sakrament chrztu. Dzisiaj chcemy pójść krok dalej i podjąć refleksję nad wiernością, będącą konsekwencją chrztu. Chcemy zatrzymać się na chwilę nad 3 sprawami. Nad wiernością pochodną chrztu świętego Pawła, chrztu Mieszka I naszą wiernością przyrzeczeniom chrzcielnym. Najpierw chrzest Pawła. Scena nawrócenia i przyjęcia chrztu świętego przez Szawła wyjaśnia nam najpierw w bardzo prosty, a zarazem głęboki sposób, po co właściwie człowiek przyjmuje chrzest. Kiedy Szaweł, zamierzając pojmać uciekinierów, znalazł się w samo południe blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus. Kiedyśmy wszyscy, opowiada o tym fakcie sam nawrócony Paweł, upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Kto jesteś, Panie? Zapytałem. A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale podnieś się, stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawię. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. A zatem człowiek otrzymuje chrzest po to, by stać się sługą i świadkiem Chrystusa, by otwierać ludziom oczy na Boga, aby ludzie mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Oto podstawowy cel, a zarazem zadanie ewangelizacyjne, do jakiego zobowiązuje nas Chrzest Święty. Tych zadań misyjnych człowiek nie jest w stanie wypełnić do końca bez krzyża. Dowodem tego cierpienia, jakie spotkały Pawła podczas jego działalności misyjnej, których końcem był krzyż. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i w umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły.
Radykalna wierność Chrystusowi nie obok, ale też i nie mimo krzyża, lecz dzięki znoszonemu krzyżowi doprowadziła Pawła do niebywałych sukcesów ewangelizacyjnych, które on sam potwierdza. Począwszy od Jeruzalem, mówi, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii. Dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego. Te sukcesy apostolskie były przede wszystkim rezultatem Jego osobistej wierności i całkowitego oddania się Chrystusowi. Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie. I tyle o sensie samego chrztu, tak jak on wyjaśniony jest w scenie nawrócenia świętego Pawła. A potem przychodzi chrzest Mieszka. Czy coś podobnego można by powiedzieć na temat wierności obietnicom chrzcielnym u księcia Mieszka? Z jednej strony z pewnością nie. Chrzest Mieszka pod wieloma względami różnił się od chrztu świętego Pawła. Szaweł przed chrztem był człowiekiem głęboko wierzącym w jednego Boga. Miał za sobą formację religijną w najlepszych szkołach żydowskich. Stał się niestruconym apostołem pogan, a w końcu poniósł za Chrystusa śmierć męczeńską. Nic podobnego nie da się powiedzieć o Mieszku. W punkcie wyjścia był on najprawdopodobniej wyznawcą wielu bogów. Nie znamy jego sylwetki duchowej, formacji umysłowej, ani też świata wartości. Nie można też mówić o jego nagłym nawróceniu i oświeceniu. Raczej przeciwnie. Z tego, co czytamy w niemieckiej kronice Titmara, w polskiej kronice Gala i czeskiej kronice Kosmasa oraz w zapiskach rocznikarskich wynika, że proces nawrócenia księcia był powolny i zakładał jego dłuższe przygotowanie. A jednak, pomimo tego nie da się odmówić także Mieszkowi sukcesów ewangelizacyjnych, będących owocem jego wierności dzięki krzyżowi. Były one z pewnością o wiele skromniejsze, lecz nie mniej trwałe, skoro dzisiaj spotykamy się w Kościele. Pierwszy etap chrystianizacji, mówił wczoraj profesor Orzuk, i odejście od pogaństwa wiązał się u niego z ryzykiem własnej śmierci. Z pewnością wyrazem jego wierności było wsparcie udzielone misjonarzom, którzy udawali się do głównych grodów, gdzie zwoływano ludność i nauczano podstawowych praw wiary i moralności chrześcijańskiej. I książę musiał troszczyć się o materialne potrzeby rodzącego się w jego państwie Kościoła. Z jego środków zostały wzniesione i wyposażone świątynie w głównych grodach monarchii. Mieszko sprowadzał też z terenów cesarstwa duchownych do obsługi nowych świątyń, do sprawowania liturgii i przekazywania podstaw wiary. Do końca swojego życia wspierał i otaczał opieką powstający Kościół w swoim państwie. Zaszczepił kult świętego Piotra apostoła, co znalazło wyraz najpełniejszy właśnie w wezwaniu najstarszym tutejszej katedry w Poznaniu. Przez ten akt podkreślił związek swego rodu z Kościołem i Stolicą Apostolską. Jeszcze większym wzmocnieniem związku polskiego władcy z papiestwem był doniosły akt księcia nadania w opiekę całego państwa świętemu Piotrowi. To jest Stolicy Apostolskiej, dokonany około roku 991, co poświadcza dokument Dagome Iudex.
Zapewne kosztowało to księcia wiele trudów, ale dzięki tym trudom Polanie mogli przyjąć wartości wcześniej nieznane lub nawet odrzucane i w ten sposób ich własny język, idee polityczne i religijne, kultura materialna zyskały wyższy wymiar, zakorzeniając się w kulturach starszych i doskonalszych, które już wcześniej otrzymały chrześcijańskie oblicze. A chociaż wierność ochrzczonego władcy różniła się od wierności apostoła Pawła, bo inne też były ich pola działania, tym niemniej, jak mówi Dante, nie wolno wątpić w uniwersalizm jego wizji. On śnił o Polsce potężnej i wiernej, jaka nadejdzie po 1000 lat. Mówi w raju Dante, gdy przyszła wiara, już od onej chwili nie zniósł, by trwało pogańskie skalanie i chciał, by wszyscy ludzie uwierzyli. I tyle wystarczy o chrzcie Mieszka. I wreszcie nasz chrzest. Faktycznie odtąd, to znaczy od momentu chrztu Mieszka na naszej ziemi, chrztu Polski, rozpoczął się toczyć ów znany bój o wierność. Owa niewypowiedzianie dramatyczna walka prawdy z fałszem i dobra ze złem, piękna z brzydotą, etyki z grzechem, wolności z niewolą, wartości z antywartościami, sensu z bezsensem, życia ze śmiercią, istnienia z nicością. Święty Augustyn przedstawił ją najbardziej syntetycznie w postaci wzajemnej walki dwóch zmagających się ze sobą państw. Dwojaka, mówi, jest miłość, dwojakie państwo utworzyła. Miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie, to znaczy civitas terrena. Miłość zaś do Boga, posunięta aż do pogardzenia sobą, powołała państwo niebieskie. W dziejach tej walki duchowej, by zwyciężyć, nie wystarczy wierzyć w Boga. Trzeba Mu być wiernym. Jeśli przyjęliśmy prawdę o Chrystusie i powierzyliśmy Mu nasze życie, to nie może być sprzeczności między tym, w co wierzymy, a tym, jak żyjemy. Prawdę bowiem nie tyle uznajemy przez akt czysto intelektualny, ile raczej przyswajamy ją sobie w duchowej dynamice, która przenika w głąb naszej istoty. Prawda przekazywana jest nie tylko przez formalne nauczanie, chociaż ono jest ważne, lecz dzięki świadectwu życia prawdziwie prawego, wiernego i świętego. Przykładem tej wierności, której nie minął krzyż, był pierwszy polski męczennik święty Wojciech. Według słów księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, święty Wojciech, gdy znalazł się na Żuławach Gdańskich, miał możliwość uniknięcia śmierci, a jednak nie uczynił tego. Wrócił do pogan i podjął na nowo dzieło Ewangelii. Został z ich ziemi usunięty siłą, albowiem życie swoje oddał za tych, którym chciał przynieść życie. Podobnie zresztą wydarzyło się z pierwszymi polskimi męczennikami, Benedyktem, Janem, Mateuszem, Izaakiem i Krystynem. Szczególne znaczenie w dziejach polskiej wierności posiada święty Stanisław, który walczył z wojowniczością króla. Wojowniczy władca nie cenił życia ludzkiego ani życia rodzinnego. Pasterz Krakowa patrzył na to z bolesnym sercem. Upominał króla: nie godzi ci się tego czynić. Niech wrócą ojcowie, mężowie i synowie do ognisk rodzinnych, a zapanuje w kraju pokój, porządek i ład. Król nie usłuchał.
Biskup Stanisław padł pod mieczem, dlatego właśnie, że był zwiastunem Króla Pokoju, że bronił prymatu osoby, rodziny i jej potrzeb. W najtrudniejszych czasach wojen, powstań i zesłań biskupi, kapłani, konsekrowani mężczyźni i niewiasty prawdziwie razem z ludem cierpieli, żarliwie przynosząc pocieszenie wszystkim braciom i siostrom swojej ojczyzny oraz mądrze pokazując drogę do wolności. Tak pisze do kardynała Parolina Ojciec Święty Franciszek. W okresie powojennym, zwłaszcza w okresie stalinowskim, takim światłem i świadkiem jednocześnie był ksiądz prymas Wyszyński, który stał się więźniem. Nie można tu pominąć milczeniem straszliwych tortur zadawanych przez ówczesne władze księdzu biskupowi Antoniemu Baraniakowi, późniejszemu arcybiskupowi poznańskiemu. A jednak dzięki wierności krzyżowi, pomimo wielkiej nagonki władz oraz szykan administracyjnych i fiskalnych, Kościół zmobilizował w 1966 polskie społeczeństwo do uczczenia milenium Polski. Wówczas to polscy biskupi odważnie i w geście pojednania wyciągnęli rękę do kapłanów i wiernych w Niemczech, rozpoczynając trudny, lecz konieczny dialog pojednania między naszymi narodami. Nade wszystko jednak miarą wierności Kościoła są dziesiątki polskich świętych, błogosławionych, duchownych i świeckich, a także czasem ludzi będących świadkami wiary. Kościół, pisał papież Franciszek, wyniósł do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali chrześcijańskie cnoty lub zostawali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych, którzy żyli w naszych czasach i są czczeni w całym świecie, mianowicie święty Maksymilian Kolbe, franciszkański kapłan i męczennik, święta Maria Faustyna Kowalska, dziewica, która bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz święty Jan Paweł II, papież, który ukazywał niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka. Także dzisiaj, gdy od chrztu Mieszka dzieli nas ponad 40 pokoleń, potrzebna jest nasza wierność, potrzebny jest krzyż. Dzisiaj, mówił ten sam papież Franciszek, przeżywamy paradoks zglobalizowanego świata, w którym widzimy tak wiele luksusowych domów i wieżowców, a coraz mniej ciepła domu i rodziny. Wiele ambitnych projektów, ale mało czasu, aby żyć tym, co zostało osiągnięte. Wiele wyrafinowanych środków rozrywki, ale coraz głębsza pustka w sercu. Wiele przyjemności, ale mało miłości. Tak dużo swobody, ale tak mało autonomii. Coraz bardziej przybywa ludzi, którzy czują się sami, ale również tych, którzy zamykają się w egoizmie, w melancholii, destrukcyjnej przemocy i niewoli przyjemności oraz bożka pieniądza. Nikt, kto dzisiaj trzeźwo przeżywa świat, nie powinien sądzić, iż chrześcijanie mogą sobie pozwolić na to, by po prostu dalej zajmować się swoimi sprawami, nie zważając na ogromny kryzys wiary, jaki ogarnął nasze społeczeństwo. Lub wręcz spodziewać się, że spuścizna wartości przekazana przez wieki chrześcijaństwa nadal będzie inspirowała i kształtowała przyszłość tego społeczeństwa. Wiemy, że w okresach kryzysu i wrzenia Pan Bóg powołuje wielkich świętych i proroków, by odnowili Kościół i wspólnotę chrześcijańską. Ufamy Jego opatrzności i modlimy się, by nadal nas prowadził. Jednakże każdy i każda z nas
jest wezwany, by idąc swoją drogą życia, przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego przez wnoszenie wartości Ewangelii w życie doczesne. To wszystko da się uczynić pod warunkiem, że Polacy rzeczywiście dochowają wierności Bogu. Najbardziej przejmujący apel o jej dochowanie znajduję w pierwszym liście papieża Jana Pawła II skierowanym do Polaków po jego wyborze na stolicę Piotrową. Mówił wówczas: proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego krzyżowi, Kościołowi, Jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości i narodów chrześcijańskich i skarbca Chrystusowego Kościoła. Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorców z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania i wrażliwa na znaki czasu. Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzinnej kultury, której wątek chrześcijański obecny był od samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w naszej historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą i kulturą, między Ewangelią i życiem. Tę twórczą wierność nie jest w stanie przekazywać każdy człowiek bez wyjątku. W tym zacietrzewieniu, które pojawia się w tym fanatyzmie, który dochodzi do głosu, trzeba powiedzieć, że tę wierność jest w stanie przekazywać tylko chrześcijanin określonego formatu. Jean Vanier pisał: ci, którzy nie mają tożsamości, którzy nie mają swojej ziemi i nie wyznają jasnych wartości, nie mogą prawdziwie otworzyć się na innych. Nie będą umieli dawać, gdyż nie bardzo wiedzą, kim są, czego chcą i co rzeczywiście mieliby robić. Ci zaś, którzy mają jasność, świadomość siebie, ale są skupieni na sobie samych i na swojej grupie, ukryci za solidnymi murami, są przekonani o swojej prawdzie, osądzają i potępiają tych, którzy nie postrzegają świata tak samo jak oni. Grozi im niebezpieczeństwo uduszenia lub dążenia do wywołania nieustannych konfliktów. Ci wreszcie, którzy mają własną tożsamość i są otwarci na innych, będą stopniowo stawać się ludźmi zdolnymi do współczucia, ludźmi wewnętrznego pokoju, potrafiącymi słuchać i nieść dobro, pokój i jedność. Przez swoją kompetencję nastawioną na budowanie komunii pomogą innym pełniej przeżywać własne człowieczeństwo i jednoczyć się w dzieleniu przyjaźnią. Na koniec dzisiejszej refleksji chciałem jeszcze raz jak najserdeczniej podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za przekazane wszystkim Polakom za pośrednictwem księdza kardynała Parolina słów gratulacji, zachęty oraz duchowego uczestnictwa w naszych obchodach 1050-lecia Chrztu Mieszka. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Tobie powierzamy losy naszej ojczyzny, każdej i każdego z Polaków w kraju i poza granicami. Matko Zbawiciela, pozwól nam dochować wierności
naszym zobowiązaniom chrzcielnym i nie dozwól, jak uczy święta Teresa z Avila, abyśmy z powodu jakichkolwiek trudności stracili odwagę. Nie trwóż się, nie drżyj. Wśród życia dróg tu wszystko mija, trwa tylko Bóg. Homilię wygłosił metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Surgant. Fratres carissimi, congregati in unum ad Dei nostri beneficia recolenda rogemus eum, Najdrożsi bracia zgromadzeni w jedno, aby rozważać dobrodziejstwa naszego Boga, błagajmy Go, aby On sam poddał nas pod swoją świętą służbę. Oremus pro ecclesia sancta Dei. Boże, Ty posłałeś do nas swoje odwieczne słowo. Spraw niech zaczyn Chrystusowej Ewangelii, który od 1050 lat przenika polską ziemię, nadal kształtuje serca i umysły Polaków, aby żyli w świetle prawdy katolickiej wiary i z entuzjazmem przekazywali ją następnym pokoleniom. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Oremus pro pontifice nostro, et pro omnibus pastoribus. Boże, Ty od czasów biskupa Jordana troszczysz się, aby na polskiej ziemi nie zabrakło pasterzy według Twojego serca. Niech papież Franciszek, jego legat Piotr, polscy biskupi i kapłani, jako gorliwi szafarze sakramentów świętych, uświęcają powierzony sobie lud i ofiarnie przewodzą mu w drodze wiodącej do zbawienia. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Oremus pro rei publice moderatoribus. Boże, Ty przez chrzest księcia Mieszka wkroczyłeś w dzieje polskiego narodu. Miej w swojej opiece wszystkich naszych rodaków. Błogosław naszą ojczyznę. Wspieraj swoją łaską wszystkich, którzy sprawują w niej władzę. Niech Bóg, honor, ojczyzna będą dla nich najwyższym nakazem w pełnionej służbie. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Oremus pro humane vitae necessitatibus. Boże, Ty szczególną troską otaczasz wszystkich będących w jakiejkolwiek potrzebie. Spraw, abyśmy nigdy nie zamykali naszych serc i oczu na ludzką biedę, tak materialną, jak i duchową. I zawsze, a zwłaszcza w roku miłosierdzia, potrafili na miarę swych możliwości zaradzać ich problemom. Dominum de precemur, te rogamus audinos. Oremus pro fratribus nostris defunctis. Boże, Ty przez śmierć Chrystusa otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Przyjmij do grona zbawionych w niebie naszych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy od zarania państwa polskiego strzegli suwerenności i wolności naszego narodu, składając na ołtarzu ojczyzny ofiarę z własnego życia.
Dominum de precemur, te rogamus Oremus pro congregatione nostra. Boże, Ty zgromadziłeś nas dzisiaj w pierwszej na ziemiach polskich katedrze. Wejrzyj na nasze dziękczynienie, które Ci składamy za łaskę przyjętego chrztu świętego i spraw, abyśmy jako dzieci Boże i polskiego narodu byli zawsze zjednoczeni w wierze, niezachwianej nadziei i wzajemnej miłości. Dominum de precemur, Omnipotens sempiterne Deus, qui salvas Wszechmogący, omnes, wieczny Boże, et który neminem zbawiasz vis wszystkich i perire, pragniesz, aby nikt nie zginął, exaudi wysłuchaj preces naszych populi próśb tui et i spraw, presta, aby pod Twoimi rządami ut dzieje et świata mundi toczyły cursus się w pacifico pokoju, nobis tuo dirigatur, et ecclesia tua a tranquilla Twój Kościół bez devocione przeszkód letetur, Tobie służył, per Christum przez Chrystusa Dominum Pana nostrum. naszego.
Orate fratres, ut Módlcie się, meum aby ac moją vestum i waszą sacrificium ofiarę przyjął Bóg acceptabile Ojciec fiat Wszechmogący. apud Deum Patrem omnipotentem. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Propitius Miłosierny Domine Boże, uświęć te quesumus, dary ex złożone dona jako znak sanctifica, ofiary duchowej et i hostie spraw, byśmy sami spiritualis stali się oblationes wieczystym darem dla succetta, Ciebie, nos przez met ipsos Chrystusa, tibi Pana perfice naszego. munus eternum, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, Pan z Wami, sursum w corda, górę serca. gratias Dzięki składajmy adamus Panu Bogu Domino naszemu. Deo nostro. Vere dignum et Zaprawdę justum godne est, to i ecum sprawiedliwe, et słuszne i salutare, zbawienne, te quidem abyśmy Ciebie, Domine, Panie, omni zawsze tempore sławili, confiteri. a zwłaszcza w Sed tym in czasie hoc uroczyściej fortissimum głosili gloriosius Twoją chwałę, predicare, gdy cum Chrystus Pascha nostrum został ofiarowany jako immolatus nasza est Pascha. Christus. Per Przez quem Niego in synowie aeternam światłości vitam rodzą filii się do lucis wiecznego oriuntur, życia, et a bramy regni nieba celestis otwierają atria się dla fidelibus wierzących. reserantur. On swoją Quia śmiercią mors wybawił nostra nas od est śmierci, eius morte redempta, a Jego zmartwychwstanie jest eius zadatkiem naszego resurrectione zmartwychwstania. vita omnium resurrexit. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Hymnum gloriae Tue concinunt sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus. Vere sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Quod pro vobis tradetur.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Mysterium Fidei. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, ze mną niegodnym sługą Twoim, wszystkimi obecnymi tutaj księżmi biskupami oraz całym duchowieństwem. Memento etiam fratur nostrorum, qui in per resurrectionis dormierum. Omniumque in tua miseratione defunctorum. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a W nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
et adventum Salvatori nostri Iesu Christi. Domine Jezu Christe, Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Rozpoczyna się teraz Komunia Święta. Również my przyjmijmy naszego Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca na sposób duchowy poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam, uczestnicząc w uroczystej celebracji mszy świętej z okazji 1050-lecia chrztu naszej Ojczyzny.
Oremus. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami, pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać,
na swoją pamiątkę przyczyniła się do wzrostu naszej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Pod koniec naszej celebracji eucharystycznej chciałbym serdecznie podziękować legatowi papieskiemu, księdzu kardynałowi Pietro Parolinowi, który przewodniczył naszej mszy świętej i wprowadził nas w atmosferę tej wierności, która płynie z krzyża Chrystusowego w stosunku do człowieka i w stosunku do Boga, Ojca. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi Rzeczpospolitej i małżonce za wielkie zaangażowanie w sprawę jubileuszu Chrztu Polski. Słowa podziękowania kieruję do bardzo pomocnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Celestino Migliore, do wszystkich naszych drogich gości, przedstawicieli episkopatów Europy i świata, do Konferencji Episkopatu Polski, kardynałów, arcybiskupów i biskupów, wyższych przełożonych, zakonnych przełożonych polskich misji katolickich za granicą, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Dziękuję panom marszałkom, bez których nie byłoby naszego wspólnego świętowania Kościoła i państwa. Serdecznie dziękuję też pani premier, posłom i senatorom, członkom korpusu dyplomatycznego, rektorom i profesorom wyższych uczelni w Polsce. Jak najserdeczniej podziękowania składam wszystkim wiernym, którzy razem z nami modlili się dzisiaj tutaj w samej katedrze i przed katedrą, a także za pośrednictwem radia i telewizji. Dziękuję wszystkim razem pracownikom mediów. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i pozwoli pozostać wiernymi. Po błogosławieństwie kończącym mszę świętą i odśpiewaniu hymnu Boże coś Polskę, delegacja władz państwowych i kościelnych złoży wieńce na grobach pierwszych władców Polski. W imieniu narodu polskiego wieniec złożą prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Wspólnotę Kościoła reprezentować będą legat papieski kardynał Pietro Parolin, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki i prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Następnie arcybiskup Stanisław Gondecki przekaże prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, marszałkom Sejmu i Senatu oraz prezes Rady Ministrów krzyże wykonane z drewna z wałów obronnych z grodu Mieszka I z 966 roku. Proszę pozostać na swoich miejscach do momentu wyjścia asysty liturgicznej z katedry. Po mszy świętej będziemy czuwać na modlitwie przy wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz nawiedzenia pozostanie w katedrze poznańskiej do apelu jasnogórskiego o godzinie 21. Rozważanie apelowe poprowadzi kardynał Zenon Grocholewski. Apel będzie transmitowany przez telewizję Trwam. Następnie obraz Matki Bożej przewieziony zostanie do poznańskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych, by jutro powrócić na szlak peregrinacji w diecezji płockiej. Dominus vobiscum. Pan z wami. Sit nomen Domini Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum Wspomożenie nasze w imieniu in nomine Pana. Domini. Qui fecit celum et terra.
benedicat vos Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. et Spiritus Sanctus. Ite missa Idźcie w pokoju Chrystusa. przez wieki. Śpiewaj dziś i wesel się. Oto Pan z nieba przychodzi, świętą wodą obmyć
znak łasy na głowy nasze wylano. Święty mamy czarno, znaczysz nam im dary swe. Niechaj zło już nie dosięgnie, Jezus Chrystus strzeże mnie. Ziemią wybrano przez Pana, śpiewajcie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, a także pani premier otrzymują krzyże, o których wspominał na zakończenie liturgii komentator. Wszystko to odbywa się w Złotej Kaplicy. Wcześniej naszym pierwszym władcom oddali hołd pan prezydent, marszałkowie, pani premier, a także legat papieski i księża biskupi z księdzem metropolitą poznańskim. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia najwyższych władz Rzeczpospolitej wraz z księżmi, kardynałami, biskupami. To nagrodzone jest przez wiernych oklaskami. To obchody, które łączą państwo i Kościół. 50 lat temu Kościół musiał przebijać się i walczyć o duszę narodu. Komuniści organizowali konkurencyjne uroczystości. Dzisiaj Kościół i państwo świętują razem 1050-lecie ojczyzny i Kościoła na ziemiach polskich. Uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski, gdzie chrzest, tam nadzieja.
Drodzy Państwo, zakończyliśmy transmisję uroczystej mszy świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. Była to centralna msza święta podczas trwających obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Uroczystej mszy świętej przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Pietro Parolin, legat papieski, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Natomiast homilię wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Bardzo gorąco pozdrawiamy Państwa z Poznania, zapraszając do bycia razem z nami, z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam już o godzinie 21 z tej prastarej Bazyliki Poznańskiej Archikatedralnej transmitować będziemy apel jasnogórski. Z Poznania żegnamy się słowami: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.